Kazimierz IV Jagiellończyk, jeden z najwybitniejszych władców z dynastii Jagiellonów, zmarł 7 czerwca 1492 roku w Grodnie. Bezpośrednią przyczyną śmierci monarchy była krwawa biegunka, której nie zdołali wyleczyć ówcześni medycy. Ten 65-letni władca, mimo stosunkowo dobrego zdrowia w porównaniu ze standardami XV wieku, uległ chorobie, która dopadła go podczas podróży na Litwę podjętej po Wielkanocy 1492 roku. Kazimierz Jagiellończyk, syn Władysława Jagieły i Zofii Olszańskiej, prowadził raczej zdrowy tryb życia. Podobnie jak jego ojciec, pił wodę, a nigdy nie kosztował wina, miodu, piwa i lekarstw. Lubił aktywność fizyczną i regularnie korzystał z łaźni. Te zdrowe nawyki pozwoliły mu dożyć 65 lat, co na ówczesne standardy było wynikiem imponującym. Mimo dbałości o kondycję fizyczną, król nie był wolny od dolegliwości zdrowotnych. Cierpiał na wrodzoną wadę wymowy, chorobę reumatyczną oraz zwyrodnienie kręgosłupa. Pod koniec życia pojawiły się u niego objawy opuchlizny nóg, co mogło być spowodowane zaburzeniami układu krążenia lub obrzękiem limfatycznym. Te dolegliwości stanowiły tło dla choroby, która ostatecznie doprowadziła do jego śmierci. Decydująca choroba króla nastąpiła podczas podróży na Litwę podjętej po Wielkanocy 1492 roku. Kazimierza dopadła wówczas biegunka, która według współczesnych badaczy mogła być wywołana bakterią i mieć charakter dezynterii. Choroba szybko osłabiła organizm monarchy, a próby leczenia podjęte przez królewskich medyków okazały się nieskuteczne. Najbardziej szczegółowy opis ostatnich dni życia króla pochodzi z kroniki Macieja Stryjkowskiego, który zanotował: przypadła mu niemoc czerwona, z której co dalej to był mdlejszy. A gdy go doktorowie uleczyć nie mogli, Bernardyni go leczyli grubym chlebem i pieczonymi gruszkami, za czym zaczął puchnąć i spytał doktora swego Jakoba Zaleskiego, jeśli by jeszcze była jaka nadzieja zdrowia, a gdy mu odpowiedział, iż nie może być żyw, wnet jako nieustraszony bojownik rzekł: więc wtedy umrzeć. Ta relacja kronikarska ukazuje kilka istotnych aspektów choroby i śmierci króla. Choroba została nazwana niemocą czerwoną, co prawdopodobnie odnosiło się do krwawej biegunki. Stan króla systematycznie się pogarszał mimo starań medyków. Po niepowodzeniu lekarzy opiekę nad królem przejęli zakonnicy Bernardyni, którzy zastosowali leczenie grubym chlebem i pieczonymi gruszkami. Ta metoda leczenia nie przyniosła poprawy, a wręcz przeciwnie, król zaczął puchnąć. Świadomy swojego stanu, Kazimierz zapytał swojego lekarza Jakoba Zaleskiego o szansę na wyzdrowienie. Usłyszawszy negatywną prognozę, król przyjął wiadomość ze stoickim spokojem, wypowiadając słynne słowa: więc wtedy umrzeć. Śmierć Kazimierza IV Jagiellończyka nastąpiła w Grodnie 7 czerwca 1492 roku. Interesujący jest fakt, że pogrzeb odbył się dopiero ponad miesiąc później na Wawelu. Ta długa podróż w letnim okresie spowodowała częściowy rozkład zwłok króla, co miało nieoczekiwane konsekwencje wiele wieków później. W 1973 roku, po niemal 500 latach, otwarto grobowiec Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki. Badacze odkryli, że w trumnie rozwinęła się groźna pleśń z gatunku Aspergillus flavus, kropidlak żółty, która przetrwała 5 wieków. Ta pleśń wytwarza toksyny powodujące aspergillozę, która może prowadzić do poważnych reakcji alergicznych i stanów zapalnych. W ciągu 10 lat po otwarciu grobowca
zmarło kilkanaście osób związanych z badaniem grobu, co dało początek legendzie o klątwie Jagiellończyka.